Szanowni Państwo, w tym materiale przedstawię i porównam dwa uchwyty do brzeszczotów pił szablastych. Jeden od Milwaukee, drugi od Boscha. Te proste sprzęty pozwalają nam korzystać z ostrza od tzw. lisich ogonów, jak ze zwykłych pił. Uchwyt Milwaukee dostarczany jest w blistrze wraz z jednym ostrzem. Z opakowania dowiadujemy się, że pasują do niego wszystkie brzeszczoty Sawzall, a także, że pozwala na szybki montaż ostrzy oraz, że założone ostrze można składać. Ponadto zaznaczono, że rdzeń uchwytu jest metalowy, a na narzędzie producent udziela ograniczonej dożywotniej gwarancji. Bosch także zapakowany jest w blister, a na opakowaniu producent skupia się na wszechstronności uchwytu, który powinien pozwalać na cięcie drewna, metalu i tworzywa. Z drugiej strony blistera widzimy piktogramy wskazujące, jak postępować przy montażu brzeszczotów oraz gdzie je można przechowywać po ściągnięciu. Wyraźnie też zaznaczono, że uchwyt nadaje się do ostrzy stosowanych w piłach szablastych. Przyjrzyjmy się bliżej obu uchwytom. Uchwyt Milwaukee ma około 17 cm długości, 3,5 cm szerokości i 4 cm grubości, waży około 160 g. W pozycji złożonej można przechowywać w nim brzeszczoty o długości całkowitej około 15 cm. Bosch z kolei ma 18 cm długości, 2,5 cm szerokości i od 4,5 do 5,5 cm grubości. Waży jednak zdecydowanie mniej, bo tylko 110 g. W tylnej komorze można przechowywać brzeszczoty o długości do około 15 cm, a w przypadku cieńszych ostrzy potrafimy zmieścić w nim nawet 2 sztuki. Muszę przyznać, że uchwyt Milwaukee bardzo dobrze leży w dłoni. Rękojeść jest cała dookoła ogumowana. Pod kciukiem mamy przycisk odblokowujący, który pozwala na złożenie lub rozłożenie ostrzy. Nie otwiera się ono jednak automatycznie. Po wciśnięciu przycisku ostrze trzeba pociągnąć i złożyć aż do zatrzaśnięcia w pozycji zamkniętej. Z kolei w trakcie otwierania po wciśnięciu przycisku odciągamy ostrze, aż zatrzaśnie się w pozycji wyprostowanej. Niestety mechanizm składania sprawia, że brzeszczoty nawet w pozycji zablokowanej mają zauważalny luz. Po przeciwnej stronie wspomnianego przycisku znajduje się suwak umożliwiający wymianę brzeszczotu. Wystarczy go przesunąć i wyjąć ostrze. Aby włożyć nowy brzeszczot, także należy uprzednio odciągnąć ten suwak. Rozmieszczenie przycisku i suwaka jest bardzo wygodne, a przynajmniej dla osób praworęcznych. Uchwyt leży wzdłuż linii zębów brzeszczotu, przez co narzędzie przypomina budową piły do karton gipsu, tzw. rekiny. W przypadku Boscha zwraca uwagę gorsza jakość wykonania. I od razu uprzedzam, niebieska wersja nie różni się pod tym względem od zielonej. Jedyne różnice związane są z innymi brzeszczotami dostarczonymi w komplecie i kolorem obudowy. Uchwyt Boscha ogumowany jest tylko na wierzchu i częściowo na boku. Trzeba przyznać, że wyprofilowanie uchwytu zostało przemyślane, by leżał on odpowiednio w dłoni. Rozstaw wypustek w dolnej części odpowiada szerokości mojej niemałej dłoni. Z kolei wierzchnia część ukształtowana jest tak, aby można ją było wygodnie objąć, odpowiednio opierając kciuk. Dla mnie jednak uchwyt ten jest minimalnie za wąski i za gruby. Na plus należy odnotować oczko pozwalające zamocować uchwyt np. na smycz. Suwak umieszczony w górnej części służy do ściskania brzeszczotu. Aby móc włożyć ostrze, powinien on być maksymalnie cofnięty. Po zainstalowaniu brzeszczotu powinniśmy przesunąć suwak maksymalnie do przodu. To pozwoli ostrzu pewnie trzymać się w uchwycie. Geometria uchwytu sprawia, że ułożony jest on pod kątem w stosunku do linii zębów, przez co narzędzie przypomina bardziej piły do gałęzi. Gdy chcemy zdemontować ostrze, musimy nacisnąć czerwony przycisk na suwaku i następnie go odciągnąć.
Zdjęty brzeszczot można schować do komory znajdującej się za czerwoną klapką z tyłu uchwytu. Jak wspomniałem, Milwaukee chwali się, że z uchwytu można korzystać ze wszystkimi brzeszczotami Sawzall. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Ostrze AX o długości 230 mm dało się z pewnymi oporami założyć do czerwonego uchwytu, chociaż przy zdejmowaniu stawiało wyraźny opór. Ostrze Torch o długości 230 mm dało się założyć i zdjąć bez problemu. Podobnie było z wersją 150 mm. Ale ostrze AX o długości 150 mm w przypadku mojego egzemplarza uchwytu okazało się minimalnie zbyt grube, aby zmieścić się w uchwycie. Co ciekawe, z moich pomiarów wynikało, że jest ono o około 0,15 grubsze niż jego dłuższa wersja, która z trudem, ale mieściła się w uchwycie. Ostrze Reker o długości 150 mm dało się założyć i zdjąć bez problemu. A jak radzi sobie Bosch? W przypadku tego uchwytu zarówno długie, jak i krótkie ostrze typu AX okazało się minimalnie zbyt grube, by dać się założyć. A reszta zmieściła się bez problemu. Uchwyt Milwaukee sprawia wrażenie mniejszego, ale w Boschu można zmieścić dwa brzeszczoty, a trzeci wciąż może być zamontowany. Brzeszczot w Milwaukee ma odczuwalny luz, ale pod względem jakości wykonania lepiej wypada czerwona marka. Jeśli chodzi o ergonomię uchwytu, to moim zdaniem Milwaukee ma przewagę. Lepiej leżał w mojej dłoni i ciut wygodniej się nim pracowało. Należy jednak pamiętać, że zęby brzeszczotów pił szablastych zwykle tną, gdy poruszają się ku nam. Inaczej niż w przypadku typowych zachodnich pił ręcznych. Spodziewam się jednak, że wygoda pracy może być bardzo indywidualną kwestią, a nawet może zależeć od ciętego materiału i użytego brzeszczotu. Niemniej jednak ja traktuję ten uchwyt raczej jako rozwiązanie awaryjne lub doraźne. Na koniec warto zauważyć, że Bosch ma pod jednym względem znaczną przewagę nad Milwaukee. Jest kilkukrotnie tańszy, a w promocji można go kupić już za około 20 zł, co sprawia, że zdecydowanie polecam zapatrzenie się w niego. Zwłaszcza osobom, które posiadają już tak zwane lisice.